Patrzcie. Ja pierdolę. Zobaczmy, jak on jest spasowany. Tutaj nic nie słychać żadnego silnika. Zamknąć samochodu się nie da. Widzicie? Kiepawo. A uwaga, Tesla Model 3. Bardzo dobrze znacie ten samochód. Ten konkretny egzemplarz jest akurat w wersji long range. W tym samochodzie jest bateria o zwiększonej pojemności i dzięki temu pozwala to na przejechanie większej ilości kilometrów. Muszę Wam przyznać, że nigdy w życiu nie jeździłem jeszcze samochodem o napędzie elektrycznym, czyli tak zwanym elektrykiem. Więc dzisiaj to jest mój absolutnie pierwszy raz. Postanowiłem wypożyczyć tą Teslę na jeden dzień z dwóch powodów. Pierwszy powód to czysta ciekawość. Czy gościu, który posiada miliardy na koncie, wymyślił sobie niespełna 20 lat temu, że będzie produkował samochody elektryczne, jest w stanie zrobić to dobrze? Wydaje mi się, że tak, bo sprzedaż mówi sama za siebie. Tesla jest pewnego rodzaju fenomenem. Niedawno Model Y stał się najczęściej kupywanym samochodem na świecie, nie tylko w Europie, ale także na świecie. Zostawił w pokonanym polu takie samochody jak Toyota z modelem RAV4 i Toyota Corolla, czyli auta totalnie kultowe. Wiadomo, że Toyota od lat zajmowała pierwsze miejsca pod względem ilości sprzedanych aut. Prym wiedzie Tesla z modelem Y. Bardzo ciekawi mnie, jak ten samochód jeździ. Jak jeździ się samochodem z napędem elektrycznym? Jak jest naprawdę ze spasowaniem? Jakiej jakości materiały zostały użyte wewnątrz? I czy ktoś, kto robi auta od niespełna 20 lat, jest w stanie dorównać producentom, którzy robią to od ponad wieku? No i ja w tym materiale będę chciał to sprawdzić. Drugi powód, dla którego zdecydowałem się wypożyczyć taką Teslę, jest następujący. Nie ukrywam, że jestem w jakimś stopniu zainteresowany kupnem takiego auta i to już w niedalekiej przyszłości, więc chciałbym mu się przyjrzeć też od strony ewentualnego przyszłego nabywcy. Zobaczmy, jak on jest spasowany. Nawet sami właściciele przyznają, że samochód spasowany najlepiej nie jest. Zobaczmy, jak jest naprawdę. Spójrzmy sobie tutaj. Wygląda całkiem nieźle. Generalnie te szpary między drzwiami nie do końca mi się podobają. One są dosyć szerokie. Tak po prostu ma być. Że fajniej by to wyglądało, gdy były mniejsze. Dosyć mocno rzucają się w oczy. Ale to nie jest nic jakiegoś strasznego. Dalej, tylna klapa. No, tutaj tak samo. Dosyć szerokie te szpary. Klapka do ładowania. Od razu pyk. Hop. Tylna klapa. No, jakby się tak dobrze przyjrzeć, to tu i tu różnią się od siebie. Tu od razu też mi się rzuciło w oczy odległość między światłami. Tu jest o wiele szerzej. Ta lampa jest trochę bardziej wysunięta w tą stronę. Może nie wiem, czy to tak widać na tym materiale. W każdym bądź razie nie jest źle. Moim zadaniem nie jest doszukanie się nie wiadomo czego, szukanie jakichś wielkich problemów. Po prostu czysta ciekawość sprawia, że chcę się przyjrzeć, jak ono jest spasowane. Idźmy dalej. Tutaj jest całkiem nieźle. Też całkiem nieźle. No jak już wcześniej wspomniałem, te szpary między drzwiami mi się nie podobają, są za szerokie. Mogłyby być węższe. Przednie światła. Całkiem równo, muszę przyznać.
Zajrzyjmy teraz do bagażnika. Klapa elektryczna to jest w każdej Tesli w standardzie. W innych autkach trzeba za to słono dopłacać. Te siłowniki nie wchodzą, w ogóle nie ma ich absolutnie w środku, więc to jest duży plus. Bagażnik całkiem spory. Pod spodem znajduje się dodatkowa przestrzeń bagażowa, ale na pewno ta wnęka tutaj w jakimś stopniu ogranicza załadunek. Zobaczmy teraz tą słynną klamkę Tesli. Niektórym się to nie podoba. Trzeba otwierać tak. Zamykanie. No zamykanie. Dobra. Kwestia przyzwyczajenia. Nie podoba mi się mianowicie to, że żeby zamknąć samochód trzeba dotknąć, trzeba zrobić coś takiego, no. Automatycznie można się bardzo łatwo pobrudzić, jeśli auto jest brudne. No bo trzymając klamkę tutaj, zamknąć samochodu się nie da. Widzicie? Więc trzeba ją puścić, no i popchnąć te drzwi. No. To jest ogólnie futurystyczny, napakowany technologią, więc po prostu stwierdzili, że chyba taka klamka będzie w tym samochodzie wyglądać bardziej futurystycznie. Siądziemy sobie do tyłu, zobaczymy jak z miejscem. Ojej. Ja mam 1,78 m wzrostu nad głową, mimo że ten dach idzie mocno w dół z tyłu. Nad głową tego miejsca jest naprawdę sporo. Nie jestem przyzwyczajony już do wsiadania i do wysiadania z tak niskich aut, bo on jest dosyć niski. Przejdźmy do środka. Zaraz zobaczymy spasowanie. Tutaj o tym drewienku. Nie wiem właściwie, czy to jest drewno, czy to jest ala drewno. Tutaj materiał jest miękki. Mi się to podoba. Po całości jest miękko. No tutaj już nie. Tu jest plastik. Tutaj też jest twardo. Na drzwiach jest całkiem miękko. Jest też schowek. Kierownica w dłoniach jest mała. Kwestia też przyzwyczajenia. Muszę rozkminić, jak ją można podnieść, bo dla mnie jest za nisko. Nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Nie wiem tak samo, jak włączyć radio, bo czegoś bym posłuchał. Elektryczne szyby trochę piszczą, może po prostu jest tam trochę syfu po zimie, po jesieni, więc otwieranie drzwi, nie ma klasycznej klamki. Tutaj czy tutaj jest przycisk, więc wciskamy przycisk i drzwi automatycznie się otwierają. Żeby Wam to lepiej pokazać, wystarczy wcisnąć. Muszę przyznać, że to akurat mi się podoba. To jest wygodne. Schowek. Ja pierdolę. Po amerykańsku można wrzucić ze 2 kg jabłek. Zajebiście duży. Automatycznie, ale piękny. Patrzcie na to. Ha. Tutaj też schowek. Podłokietnik. Fajny, olbrzymi, elegancki. 2 osoby spokojnie mogą z niego skorzystać. To też jest duży plus. Co mogę powiedzieć o fotelach? Wyglądają ładnie. Ekologiczna skóra. Jeśli chodzi o miejsce pasażera, przyznam, że jest tutaj zajebiście wygodnie. Myślę, że tutaj dłuższa podróż byłaby całkiem przyjemna na tym fotelu. Tak to się przedstawia. Jedna rzecz, która od razu mnie trochę już zaczęła wkurzać, to jest to, że one skrzypią strasznie. Każdy ruch powoduje skrzypienie tych foteli. Na dłuższą metę to może wkurwiać, przynajmniej mnie. Mnie takie rzeczy wkurzają. Poczekajcie. Sorry, odkryłem. Tutaj stykają się zarówno podłokietnik z boczkiem fotela, więc one po prostu ocierając się o siebie skrzypią. Tesla, sorry, oddaję honor. Jeszcze chcę sprawdzić audio. Nie wiem kurwa jak to włączyć. No i musiałem sięgnąć po pomoc, oczywiście wujek Google. Jak włączyć radio w Tesli Model 3? Szukam i nie mogę znaleźć, naprawdę. Nie wiem jak je włączyć i znalazłem jakieś informacje, że być może FM jest w opcji. Musiałem połączyć telefon, żeby posłuchać jakiejś muzyki, bo jest za cicho. Audio po prostu jest zajebiste. W samochodzie nie działała także nawigacja. Okazuje się, że jest to dodatkowo płatna opcja, jak w każdej wypożyczalni samochodów. Co do radia, prawdopodobnie też zostało zablokowane. Jeśli tak, jest to już lekka przesada. A teraz przejdźmy do kolejnej kwestii, jak to auto się prowadzi. Teraz znajduję się na parkingu, gdzie jest w miarę bezpiecznie.
Hamulce. Jak hamulce? Hamować hamuje. Bardzo dobrze reaguje na ruchy kierownicą. To mi się podoba. W ogóle go nie przechyla na boki. Spodziewałem się czegoś trochę, może nie tyle co gorszego, ale nie czegoś aż tak dobrego. Wezmę taki dosyć ostry łuk. No, jadę 30 na godzinę. Wyrzuca mnie praktycznie już z fotela, ale samochód jest stabilny. On w ogóle nie traci przyczepności. Tesla się tutaj postarała. Ok. Zrobimy sobie to w drugą stronę. A, już mi się tam plecak i też jadę 30 na godzinę. Prawie 28. Ups. On nie traci w ogóle przyczepności. Mała rzecz, taka pierdoła. Dywanik niby ma rzepy. Nie ma takich klipów, gdzie się je wpina, tak jak w większości już teraz samochodów. Automatycznie przesuwa do przodu, co utrudnia jazdę. Także kiepawo. Sprawdzimy teraz kamerę cofania, jak to wygląda. Jest tego tutaj sporo. A kamery są w kierunkowskazach. No i oczywiście z tyłu. Dobrze to widać. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach kamera cofania to nie jest żadna jakaś filozofia. Plusem tego jest, że ten ekran jest olbrzymi, nawet jak na dzisiejsze czasy, więc bardzo dobrze wszystko tutaj widać podczas cofania. Ruszamy w trasę, zobaczymy jak on jedzie. Pokazuje pole czerwone, czyli że jest zajęte. Wszystkie samochody zajebiście wyłapuje, te za mną, te przede mną. Nawet ten, który zmienił pas, też pokazuje, że on pas zmienił. Ten gadżet mi osobiście się bardzo podoba, jest bardzo przydatny. Ułatwia na pewno jazdę, a przede wszystkim sprawia, że jest ona zdecydowanie bezpieczniejsza. Cała ta technologia, jestem już do tego przyzwyczajony i nie mam raczej problemów z tym, ale tutaj jeszcze się gubię, trzeba się tego nauczyć, to jest zupełnie inny poziom. Samochód jest stabilny, bardzo stabilny i kierownica jest dosyć twarda, jakby to można było ująć, gdzie trzeba się troszkę więcej wysilić, żeby ją po prostu przekręcić, ruszyć. Coś go ściąga, nie wiem dlaczego, ale to może być opona. Tutaj może być wiele rzeczy. Co do prowadzenia, nie widzę tutaj absolutnie żadnych niedomagań. Czegoś, co by sprawiało, że to auto by odstawało od innych. Przyznam szczerze, że prowadzi się całkiem fajnie. Tutaj jest supercharger Tesli, niedaleko mojego domu, ale to później sobie na niego przyjadę. Jeszcze mam 66% baterii z 75, jakie miałem przy odbiorze samochodu. Więc trochę pojeżdżę i wieczorkiem, po południu, wieczorem podjadę sobie na superchargera, naładuję go, postaram się zrobić jakąś kalkulację kosztów, ile te kilometry, które przejechałem, kosztują. Ola, ja pierdzielę. Czysta adrenalina. Tutaj gdzieś powinna być dosyć dziurawa droga. Chcę zobaczyć jeszcze, jak on się zachowuje na tych dziurach, co ja tutaj włączyłem. Kurde, tempomat włączyłem niechcący. Chciałem włączyć wycieraczkę, do tego się trzeba przyzwyczaić. Wycieraczki w Tesli dzieją się po lewej stronie. Teraz mamy dziury. Zawieszenie jest w porządku. Z tyłu skrzypi, coś tam brzęczy. Słychać tu i ówdzie jakieś dziwne dźwięki. Nie powiem, że nie. Ten egzemplarz akurat ma 36-37 już tysięcy prawie przebiegu. I dobrze, dlatego że jeśli coś miało w nim wyjść, czyli takie nierówności, niespasowania, no to już w nim wyszło. Weźmy pod uwagę to, że oni te samochody robią tak naprawdę od dosłownie kilkunastu lat i zobaczcie, jaki oni poziom osiągnęli, a na pewno będzie jeszcze lepiej. Jeszcze na chwilę do materiałów w środku. Już wydaje mi się, że jakość tych materiałów jest niezła. Po 37 tysięcy kilometrów przejechanych, który ma ten samochód, to faktycznie jak się przyjrzeć, nie ma na nim ani śladu we wnętrzu oczywiście, na zewnątrz jest zupełnie gorzej, ani śladu zużycia. Żadnych zarysowań, żadnych uszkodzeń, żadnych jakichś tam innych rzeczy, które można było zauważyć. Przewiozłem właśnie moją żonę i syna
i jak tylko wcisnąłem pedał gazu w podłogę, to po prostu obydwoje doznali szoku. Aż się ich dosłownie zatkało z wrażenia. Początkowo moja żona powiedziała, że to jest straszne i po kilku kilometrach stwierdziła, że to jest bardzo fajne. Syn zresztą tak samo miał banana na twarzy. Według danych producenta, ten akurat egzemplarz, czyli dual motor z napędem na 4 koła, przyspiesza od 0 do setki w nieco ponad 4 sekundy. Lecz brak jakiejkolwiek zmiany biegów oraz ta niesamowita cisza sprawia, że odczucia są nieprawdopodobne. Ciemno się zrobiło, dochodzi 7. Jadę teraz naładować auto na Superchargera, który znajduje się tutaj niedaleko. Przejechałem 180 km, do Superchargera mam jeszcze około 10, może nawet mniej, 27 kW. Kilka zajętych. Jak już wcześniej wspomniałem, po raz pierwszy jeżdżę samochodem o napędzie elektrycznym. Co za tym idzie, po raz pierwszy także będę go musiał naładować. Postanowiłem więc poprosić o pomoc innego użytkownika Tesli, który bardzo chętnie udzielił mi wskazówek. Jak się później okazało, jest to dziecinnie proste i niczym absolutnie nie różni się od ładowania telefonu w domu. Wystarczy podpiąć wtyczkę i dalej wszystko dzieje się już samo. Ładowarka sama rozpoznaje samochód i wie, kto jest jego właścicielem, bądź, tak jak w moim przypadku, jest to auto z wypożyczalni, wie, kto jest jego użytkownikiem w danym dniu. Po skończeniu ładowania ona sama wie, skąd ma, z jakiego konta bądź z jakiej karty kredytowej ma pobrać opłatę. Odnośnie tych ładowarek, już wcześniej o tym myślałem. One są tak, niezadaszone, nie ma żadnych wiat, nie ma żadnych dachów. Fakt, że nie musimy stać na zewnątrz, ale wyjść z samochodu trzeba, więc trzeba ten kabel tak czy siak podłączyć. Więc jak pada, to nam pada na łeb. W słońcu, przy 35-stopniowym upale, no to też nie jest chyba przyjemne. Dobra, naładował się. No i teraz co? I teraz tak właściwie muszę tylko wcisnąć przycisk, wyjąć wtyczkę, odłożyć ją tutaj. Hop. O, klapka się sama zamknęła, ale bajer. I mamy samochód naładowany, czyli tak. I cholera jasna, nie wiedziałem, ale tutaj się zerowało same. Od ostatniego ładowania wszystko jest na zero. W każdym bądź razie ładowanie kosztowało mnie 21 euro i 42 centy. Cena była 51 centów za kilowat. Tutaj ceny są jeszcze niższe w innych godzinach. To koszt 100 km to jest plus minus jakieś 8 euro. Ale to jest takie szybkie wyliczenie. Tak czy siak jest to taniej niż w moim Fordzie Puma. Tutaj mamy samochód, który ma dużo mocy, jest naprawdę szybki, jest duży i jest bardzo ciężki. Koszty ładowania wychodzą taniej niż koszt tankowania tradycyjnego paliwa. Gdybym podłączył Teslę do gniazdka w garażu, to przy cenie już mocno zaokrąglonej w górę, czyli około 20 centów za kilowat, koszt przejechania 100 km wyniósłby nie więcej niż 4 euro. Zaraz jadę właśnie do wypożyczalni zwrócić samochód. Pora na krótkie podsumowanie, będzie ono w środku, nie na zewnątrz. Co mogę powiedzieć po tym jednym dniu z Teslą? Czy Tesla mi się podoba? Absolutnie tak. Ten jeden dzień odpowiedział mi na wiele pytań. Czy kupiłbym taki samochód? Absolutnie tak. Co mi się w nim spodobało? Bądź spodobało się bardzo? Cała ta technologia wrzucona tutaj do środka. Podkreślam, to nie jest kosmiczna technologia. To są zwykłe rzeczy, które znane są też w motoryzacji od wielu, wielu lat. Tesla postanowiła wrzucić to wszystko do jednego samochodu. Pierwsza sprawa to jest to. Kamera cofania i kamery, które znajdują się bodajże w kierunkowskazach. Jednym prostym kliknięciem, nawet w czasie jazdy, można je sobie włączyć.
Kamery cofania znajdują się praktycznie już w każdym samochodzie, ale nie wiem dlaczego nikt jeszcze nie wpadł na to, żeby można ją było uruchomić podczas jazdy. Jeśli ktoś z Was pomyśli sobie, że to jest zbędny gadżet, od razu Wam powiem, że grubo się mylicie. Ta kamera zastępuje lusterko wsteczne. Czy według Was te lusterko to zbędny gadżet, który dba i podnosi nasze bezpieczeństwo? Kolejna rzecz to jest hamowanie regeneracyjne. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że puszczając pedał gazu, przyspieszenia, Tesla zaczyna sama hamować. Czasami używa też hamulców, to zależy czy akumulatory są rozgrzane czy nie. Te hamowanie jest dosyć mocne w niektórych przypadkach, bardzo wygodne. Ja, uwierzcie mi, po kilkunastu kilometrach byłem w stanie już wyczuć na dojeździe do świateł przy niższych prędkościach, kiedy ten gaz odpuścić i Tesla sama mi dohamowywała praktycznie do samych świateł. I Tesla świetnie to przemyślała, że podczas tego hamowania regeneracyjnego faktycznie włącza się światło stopu, uruchamiania hamulca. Gaśnie dopiero wtedy, gdy wciśniemy pedał przyspieszenia. Minusy, czy są jakieś minusy? Na pewno minusem jest brak jakiejkolwiek możliwości ładowania, żadnych portów USB, ani w schowku, nic tutaj nie wiem, nie widzę. Tu jest zapalniczka schowana, ale w takim fatalnym miejscu, że tu za ekranem też nic nie widzę. Nie czuję właściwie. To jest właściwie jak tablet. Też nie znalazłem żadnego wejścia USB. Na dłuższą trasę trzeba się zabezpieczyć w jakieś inne możliwości ładowania. Kolejnym dużym plusem jest też system, który mi się podoba, czyli przy włączeniu kierunkowskazu włącza się kamera. Pokazuje ona oczywiście też samochody, które się zbliżają, czyli migając na czerwono, jeśli nie mogę skręcić. Drugi kierunkowskaz. Te kamery to też nie jest żadna jakaś kosmiczna technologia i takie coś powinno być właściwie w każdym samochodzie. Choćby tylko dlatego, żeby było bezpiecznie. Mając kupę forsy, tak jak Elon Musk, czy jest w stanie w ciągu 20 lat zrobić dobry samochód? Zapewniam Was, że da się to zrobić i Tesla właśnie to zrobiła. Jest to absolutnie samochód, który nie odstaje pod względem jakości wykończenia wnętrza, jak on się prowadzi, jak on hamuje, ogólnie jak on jeździ. I takim oto podsumowaniem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za uwagę.